tych trzech poprzednich wykładach głównie mówiłem o tym, jak protestanci w Polsce zaorali się sami, ale wypada jednak wspomnieć trochę o przeciwniku, który trochę w tym pomagał, czyli o jezuitach. Chciałbym może ten ostatni tekst biblijny, który uzgodniłem i tak mi się wydaje, że on jest takim podsumowaniem tego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. To myślę, to dość pasuje do zachowania protestantów w Polsce. No ale byli też jeszcze ci jezuici i chociaż wydaje mi się, takie odnoszę wrażenie, że gdyby polscy protestanci trzymali się woli Bożej, to jezuici byliby wobec nich może nawet całkiem bezsilni, ale jednak też wypada się przyjrzeć ich działaniom. No i tak, jeżeli chodzi o ten zakon, to jakby jego podstawowe zasady działania to jest ich 6. Po pierwsze posłuszeństwo wobec papieża i wobec przełożonych. Po drugie wysokie wymagania duchowe, intelektualne i co do osobowości. Jezuita to jest człowiek bardzo, bardzo inteligentny, to tam się idiotów nie przyjmuje. Jeżeli nawet ktoś może odnieść takie wrażenie, to jest tylko takie wrażenie. Ci ludzie działają w sposób bardzo, bardzo przemyślany i każdy z nich dysponuje nieprzeciętną inteligencją i też osobowością. To są ludzie, którzy między innymi potrafią zdobywać zaufanie i sympatię innych ludzi. To na przykład bardzo, bardzo dobrze było widać, kiedy jezuici zaczęli uczyć synów szlacheckich w tych swoich kolegiach. Oni każdemu umieli powiedzieć coś miłego. Także rodzice byli w niebo wzięci, kiedy słuchali o postępach swoich dzieci, i chociaż nauka była darmowa, czyli za co łaska, to bywali bardzo, bardzo hojni. Koniecznie jeszcze było to, żeby zostać jezuitą, to pragnienie ciągłego uczenia się. Jezuita ciągle się uczy, żeby rozumieć świat. Następna rzecz, którą się wymaga od jezuity, to żeby chciał być tam, gdzie decydują się losy świata. Następna rzecz, że nie ma żadnych sztywnych reguł działania. Są bardzo elastyczni. Jest ten podstawowy cel. Służenie papieżowi we wszelkich możliwych dziedzinach, zwłaszcza najtrudniejszych. A co to oznacza w danym czasie, to już jezuici odczytują te tak zwane znaki czasu i do tego dopasowują swoje działania. I gotowość do stawienia czoła najtrudniejszym działaniom. Ja polecam taką sztukę. Fritz Hochwalder nazywa się ten autor. To jest, czy był austriacki komunista. On jakby pisał o tych tak zwanych redukcjach paragwajskich. Tam jezuici zaprowadzili ten taki, można powiedzieć, że komunizm wprowadzili. I to przez jakiś czas działało. On oczywiście pokazuje, że to dobrze działało. Też film Misja do tego samego się odnosi. I tam są taka scena, to się dzieje,
kiedy jezuici dostają rozkaz, żeby te redukcje paragwajskie zlikwidować. No to oni się najpierw sprzeciwiają. Jak tam przychodzi ci wysłannicy króla i każą im zlikwidować to wszystko, no to oni ich aresztują. No i wtedy się okazuje, że jeden z tych ludzi jest wysłannikiem papieża. No i każe im to posłuchać. No i to tylko ten prowincjał wie o tym, on dostaje ten rozkaz, no i on natychmiast odwołuje te wszystkie polecenia, no i mówi, że zmienił zdanie, trzeba się temu poddać. No i tam mówi, że rozdziela zadania. No i tam ci jego podwładni się buntują, no to tam powtórzcie rozkaz, żebyście przez nieuwagę nie wykonali go niedbale albo niewłaściwie. No i tam któryś mówi: ojcze, ale to jest ponad moje siły. No, a prowincjał mówi: nic nie jest ponad siły jezuity. No, formacja jezuity trwa od 8 do 14 lat zazwyczaj. Kluczowy jest jeszcze ostatni rok. Co się dzieje w tym ostatnim roku, to tego się nie zdołałem doczytać, ale ten ostatni rok decyduje o tym, czy jezuita będzie składał tylko 3 śluby normalne, czyli ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, a czy jeszcze będzie i wtedy on się nazywa koadjutorem, albo składa jeszcze 4. ślub posłuszeństwa papieżowi. Wtedy się nazywa profesem i tak wydaje mi się, że jakby profesi są tym główną siłą tego zakonu. Koadjutorzy tylko ich wspierają i dostają pewnie jakieś zadania. Być może nawet nie muszą wiedzieć, do czego to jest potrzebne, to wie profes. Z moich ocen to wynika, że ci profesi to jest około 1% jezuitów. No także odsiew tam jest straszny. No, co się dzieje w tym ostatnim roku, no to jak mówiłem, nigdzie się nie doczytałem i nie wiem, czy to w ogóle jest gdzieś do odczytania. No bardzo są elastyczni. To mówię, te 8 do 14 lat to jest zazwyczaj. Zdaje się, że księdza skargę to krócej przygotowywali, że wyszli z założenia, że brylant przyszedł i szkoda czasu na dalsze szlifowanie, niech pracuje. No i zaczęło się to w Polsce od Braniewa, gdzie ich osadził kardynał Hozjusz, jakby taki główny ideolog kontrreformacji w Polsce, być może nawet na świecie. No to jego podejście, no to chyba do dzisiaj w katolicyzmie pozostaje. No i to myślę, że on jest tego jednym z autorów. Także no jeżeli chodzi o ten synod, sobór w Trydencie, no to jeden z głównych rozgrywających, no podobno nawet brany pod uwagę jako kandydat na papieża. W tym Braniewie w roku 1564 było ich 11. Założyli swój pierwszy dom zakonny i pierwsze kolegium. No, tam wzorowali się na protestanckim gimnazjum Jana Szturma w Strasburgu. To nawet niektórzy synowie szlacheccy w Polsce no to tam się uczyli. W tej chwili sobie nie mogę przypomnieć, ale na pewno tacy byli. No, dodali do tego programu Szturma jeszcze parę rzeczy. To znaczy jedna rzecz to był WF, to wtedy była atrakcja. Choć może dzisiaj trudno w to uwierzyć. Druga rzecz, przedstawienia. Także każdy uczeń miał okazję zabłysnąć. To też na pewno pomagało.
No i przypuszczam, że mieli duże problemy na początku ze zdobyciem funduszy. Tam jest taki raport Piotra Kanizjusza, który tam robił rekonesans pod koniec lat 50. XVI wieku w Polsce, jaka jest sytuacja. No i on tak stwierdził, że biskupi to raczej myślą o tym, że jakby przyszło Polski uciekać, to żeby mieli za co żyć. No i też tak ogólnie, no to biskupi, no to przyjąć pieniądze to i owszem, ale żeby wydawać to już tak nie za bardzo. No ale i na to znaleźli sposób. Początkowo no to właśnie te kolegia powstawały, no i nauka była darmowa. Także no wielu protestantów, którym żal było pieniędzy, no to posyłało dzieci do tych szkół. No i to tak im się wydawało, że jak to miś Jogi mówił, jestem sprytniejszy niż przeciętny niedźwiedź. No i tak, jezuici nie wymagali, żeby uczeń uczestniczył we mszy. Ale w procesjach i nauce religii to już tak, na co nie zwracali uwagi. No i czym to się skończyło, to taki przykład Hieronima Gostomskiego, polskiego kalwinisty. No, posłał syna do tego kolegium jezuickiego i dodał mu jeszcze opiekuna, żeby pilnował, żeby syn nie zmienił wiary. No i tak, pierwszy zmienił wiarę opiekun, potem syn, w końcu ojciec, no i jeszcze z wdzięczności, że mu prawdziwą drogę pokazali, to wystawił jezuitom dom zakonny w Sandomierzu i kolegium. Także no to właśnie to jest taka ciekawa rzecz, że oni się jakby żywili protestantami, że od nich pozyskiwali fundusze i to chyba był główny, czy jeden z głównych sposobów zasilania, że ci protestanci, którzy tak skąpi byli, kiedy no właśnie byli protestantami, to jak jezuici znaleźli do nich klucz, no to się robili no niesamowicie szczodrzy. I to nawet taki ksiądz Jan Brożek, najwybitniejszy matematyk Polski XVII wieku, przez jakiś czas rektor Akademii Krakowskiej, wydał taką książkę gratis, ostrzegającą przed jezuitami, który tam między innymi tam mówił, że to się wydaje, że oni tanio uczą, ale oni uczą bardzo drogo. No, cały ten nakład tej książki został wykupiony i spalony uroczyście. No, tam jakieś tam odpisy się chyba zachowały. No. Stopniowo ta sieć kolegiów rosła, także w połowie, gdzieś tak około 1640 roku, to tych jezuitów w Polsce było 1400, a w kolegiach uczyło się jakieś 10 000 synów szlacheckich. No i tak jakiś polski szlachcic to takie spostrzeżenie zrobił, że tego, co kończył kolegium jezuickie, to zawsze można poznać, bo przy pasie oprócz szabli zawsze ma różaniec i że po tym to się od razu poznaje, a jeżeli chodzi o postępowanie, no to taki katolik dawny, starej daty, no to tam poważał i słuchał księdza w sprawach wiary, a ten, co skończył kolegium jezuickie, to słucha księdza we wszystkim. Tak to mniej więcej wyglądało. No i też jezuitom nie wszystko wychodzi, bo na przykład udało im się utworzyć uniwersytet w Wilnie. No, próbowali też utworzyć uniwersytet w Poznaniu, ale tutaj Akademia Krakowska
się sprzeciwiała no i to się nie udało. No, Uniwersytet Jan w Lwowie, no to też się rozwinął z kolegium jezuickiego. No oni mieli dosyć spore osiągnięcia i mają w dziedzinie nauk ścisłych, także no sporo jest astronomów dobrych wśród jezuitów, matematyków. No w Polsce to na przykład Adam Kochański, to na Politechnice uczą tak zwanej konstrukcji Kochańskiego, jak przy pomocy linijki i cyrkla wykreślić odcinek o długości równej obwodowi koła. To tego się dokładnie zrobić nie da, ale przy tej konstrukcji Kochańskiego to błąd jest bardzo, bardzo mały. No też ksiądz Kochański to był nauczyciel Jakuba Sobieskiego, syna króla. No i też przy okazji właśnie no, jezuici pracowali nad właśnie no, no i ich założenie, ich ambicja to jest uczestniczyć w tych sprawach, gdzie się decydują losy świata. No i ksiądz Kochański konstruował zegar sprężynowy. I to rzeczywiście było węzłowe zagadnienie, które decydowało o losach świata, bo to miało znaczenie dla nawigacji. Bo żebyś tam się orientować na podstawie gwiazd, no to trzeba położenie gwiazd znać, ale też trzeba znać czas i musi być ten czas dokładnie mierzony. No a zegar z wahadłem to na statku nie zda egzaminu, bo statek się kiwa. Więc musi być to inaczej zrobione. No i ksiądz Kochański pracował nad zegarem sprężynowym. Krystian Huygens zrobił pierwszy, no i dlatego myślę, że Holandia panowała na oceanach, a nie Hiszpania, no a potem Anglia. No i cóż oni jeszcze wymyślili. No ksiądz Skarga wymyślił, można powiedzieć, Zygmunta III Wazę. No tutaj mamy też obraz Jana Matejki, kazanie skargi. No tych kazań skargi to prawdopodobnie Skarga nigdy nie wygłosił. To zostało chyba tylko napisane, ale tak naprawdę to on nie przemawiał. No tutaj to tak mniej więcej ten obraz pokazuje istotę rzeczy. Czyli tutaj jest mózg, tutaj jest organ wykonawczy. O tym imperium światowym, no to już mówiłem, że tutaj ksiądz Skarga uznał, że jednak trzeba się poświęcić Polsce bardziej i tam jakby tą perspektywę imperium światowego pod panowaniem Habsburgów odrzucił. No i ci jezuici, no to już tak w tych poprzednich moich wykładach się pojawiali, no jak tak to no miał Mikołaj Krzysztof Radziwiłł sierotka, jezuitę, który mu pomagał żonę z kalwinizmu na katolicyzm przeprowadzić. No i Albrechtowi no też pomagał żonę z luteranizmu z kolei do katolicyzmu przekonać i to też z dobrym skutkiem. No tutaj też chciałbym właśnie powiedzieć o takim przedsięwzięciu jezuitów, które jest, czasami są, no to też oni na różne sposoby starali się zmieniać polskie społeczeństwo. No na przykład można powiedzieć, że do czasu, kiedy Henryk Sienkiewicz napisał trylogię, to taką książką, która najbardziej oddziaływała na Polaków, na polskie myślenie, to były żywoty świętych pańskich, które napisał ksiądz Skarga. Zresztą Sienkiewicz też był pod wrażeniem tej książki. To był bestseller, jeżeli chodzi... To czytał i chłop, i magnat, i każdy się tym pasjonował. No, kolenda
żłobie leży, no to autor jest nieznany, ale też to się podejrzewa, że to ksiądz Skarga ułożył. No, różne takie działania, które jakby no miały na celu integrowanie ludzi, dawanie im poczucia wspólnoty, różne takie bractwa. Oni koncentrowali się na elicie, ale to nie znaczy, że zaniedbywali prostych ludzi, bo te różne takie bractwa przy kościołach, no to były dla ludzi prostych. No to się banki miłosierdzia nazywały, takie instytucje, które no, udzielały potrzebującym jakichś tam nisko oprocentowanych kredytów. To też no, tak ogólnie no to katolicyzm potępiał pożyczanie na procent, ale jezuici mieli dyspensę od tego. No i także, i to przynajmniej dopóki to ksiądz Skarga prowadził, bo on to zainicjował, no to działało to dobrze i wielu ludzi no, doświadczało pomocy od jezuitów. No to też no, mówiłem już o tym, że oni pomagali tam, właściwie to nie pomagali, no ale no, takie dobre słowo chłopom mówili, że tej pańszczyzny to za dużo mają. No i tak, no, co do tego, czy w ich majątkach tej pańszczyzny mniej było, no to zdania są podzielone, no ale okazywali współczucie. No i to też no przy tych różnych, kiedy przychodziło do organizowania tumultów, no to też to miało znaczenie. No tą główną siłą no to byli uczniowie kolegiów jezuickich. No w Krakowie no to jeszcze no studenci Akademii Krakowskiej, która wtedy przeżywała, no można powiedzieć, taki wielki upadek. No i tam poza... No tak to mówiłem i to, no tak to z tego, co się zorientowałem, no to tak było, że poziom ogólnie był niski, no ale bicie heretyków na wysokim poziomie. No ale i też taką myślę, że taką najpoważniejszą operacją, jaką jezuici przeprowadzili, to była Unia Brzeska. I to już było no, przebudowanie struktury społecznej w Polsce na ogromną skalę, bo pomysł był taki, żeby prawosławnych zrobić katolikami w taki sposób, żeby tego praktycznie nie zauważyli. Tam było tutaj poproszę następny slajd, no tutaj są ci dwaj główni przeciwnicy, bo ten Hipacy Pociej, no to był jeden z tych dwóch biskupów, którzy podpisali Unię Brzeską, a książę Wasyl Ostrowski, no to był z kolei ten, co chciał prawosławie, że tak powiem, podnieść na wyższy poziom, bo to ci popi prawosławni, no to tam poziom tam wykształcenia był bardzo niski, no i jakby no książę Ostrowski próbował to podnieść, na Hipacy Pociej oraz drugi taki biskup Cyryl Terlecki, no to uznali, że trzeba się pod katolicyzm podłączyć, no i od nich się uczyć, no bo rzeczywiście trzeba to zrobić, bo coraz więcej Rusinów przechodzi na protestantyzm. No jakby trzeba coś więcej im dać, no a katolicyzm, no i że no trzeba z katolicyzmem się połączyć. No i tam no ta Unia no to właśnie polegała na tym, że tak się wydawało, że dla wiernych się nic nie zmienia, bo obrzędy zostają te same, kalendarz liturgiczny ten sam, no tylko tyle, że gdzieś tam daleko będzie papież zwierzchnikiem tego kościoła. Jednak się okazało, że
Rusini uznali, że ich się oszukuje i tego nie kupili. Także to tak, no można tak, to jest to pewne uproszczenie, ale niewielkie. No tak można powiedzieć, że wskutek podpisania tej Unii Brzeskiej i próby wprowadzenia jej w życie, to z jednej strony stanęła hierarchia bez wiernych, a z drugiej strony wierni bez hierarchii. No ale stan prawny był taki, że nie ma żadnego już prawosławia w Rzeczpospolitej, tylko jest ta Unia. No i w związku z tym zaczęło się egzekwowanie praw własności, osadzanie tych unickich duchownych w odpowiednich świątyniach, egzekwowanie tych beneficjów, czyli tych dóbr, które były przynależne do tych cerkwi czy ławr, czyli klasztorów. No i to się, ludzie zaczęli przeciwko temu protestować. No jeszcze tak powołano specjalny zakon tak zwanych bazylianów, którzy mieli pracować nad przeciąganiem prawosławnych do tej Unii, czy do katolicyzmu, jak się da. No, nie dało się bez użycia siły. No i także zaczęły się jakieś utarczki, a w takich sytuacjach, jak jest konflikt religijny podłączony do konfliktu narodowościowego, to ta spirala nienawiści bardzo szybko się rozkręca. Tam nie wystarczy, żeby najpierw z jednej strony kogoś pobiją, potem jak dojdzie do zemsty, to kogoś zabiją, to potem ta druga strona już nie jednego, tylko dwóch i to tak następuje ta wymiana ciosów i ostateczny skutek to jest taki, że kiedy Bogdan Chmielnicki rozpoczął powstanie w roku 1648, no to ogłosił się obrońcą prawosławia, chociaż już wcześniej nawet Zygmunt III zrozumiał, że to jest ślepa uliczka, no wycofał się z tego, uznał, że jednak prawosławie w Polsce czy w Rzeczpospolitej istnieje, ale to już było za późno. Ta nienawiść narosła i to się dołożyło do innych konfliktów. No nie można powiedzieć, że ta wojna domowa to jest skutek Unii Brzeskiej, bo pierwsze powstania kozackie były jeszcze przed Unią. No, najpierw powstanie Kosińskiego, potem powstanie Nalewajki i Łobody, to jeszcze przed 1596 rokiem. Ale ta próba wprowadzenia tej Unii Brzeskiej to było coś takiego jak próba gaszenia pożaru, który się tlił przy pomocy benzyny. To się dołożyło do tego i jezuici są i byli też wtedy mądrymi ludźmi. Przypuszczam, że właśnie do tego się odnoszą takie ich słowa, to któryś powiedział, nie wiem który, że najpierw trzeba dusz ludzkich, a nie ojczyzny bronić, choćby ta ziemska upadła, przy niebieskiej się ostoi. Także najważniejsze to jest utrzymać ludzi czy zdobyć ludzi do katolicyzmu. I jak się da, że państwo się przy tym ostoi, no to dobrze, a jak nie, no to trudno. Jest narzędziem, a narzędzia mają to do siebie, że się zużywają. Skutkiem tych działań było to, że znaczna część elity rusińskiej stała się Polakami. To na przykład książę Jeremi Wiśniowiecki, to jak ktoś czytał trylogię, czy oglądał Potop, to tego się nie doczyta, bo tam nie ma, ale to był Rusin. On przeszedł z prawosławia na katolicyzm mając 20 lat. No i tak sobie pewnie wykombinował,
że jako katolik no to ma szansę zostać królem polskim. No, jemu się akurat nie udało, ale syn ten cel osiągnął. Następny taki no to hetman Chodkiewicz. No to też to jest Rusin. Tam jego dziadek to z prawosławia przeszedł na kalwinizm. No jego ojciec z kalwinizmu na katolicyzm. No i tam no też ufundował kolegium. Już w tej chwili sobie nie przypomnę gdzie, no ale ufundował. No i tak, no czartoryscy, załóżcy, zbarascy, szeptyccy, sanguszkowie. No to wszystko rusińska szlachta, która przyjęła katolicyzm, no i jakby wykorzystali jezuici tę kulturę polską, która promieniowała i jakby zanęcili tych ludzi. Chyba szczerze ksiądz Skarga myślał, że skutek tej operacji to będzie taki, że Rusini zostaną mocniej złączeni z Polakami, ale wyszło dokładnie na odwrót. No i tak można powiedzieć, że jakby skutek tej operacji był taki, że Polacy jakby odjęli głowę Rusinom i przyprawili ją sobie. No i tak, jak się patrzy na tą mapę, to Ukraina to są mniej więcej ziemie ruskie, które znalazły się w składzie korony polskiej. Białoruś to są ziemie ruskie, które znajdowały się w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Także na Ukrainie to ta głowa odrastała szybciej, bo kozacy zajęli te role, no i tam różne te bractwa, które tam próbowały reaktywować czy podnosić prawosławie. Tam się świeccy ludzie zbierali i próbowali jakoś zastępować tych popów. No i tutaj był Kijów, siedziba Rusi Kijowskiej. Także tutaj wymiana tej głowy nastąpiła dosyć szybko. No z wielkim hukiem, z wielkim rozlewem krwi. Tutaj zaczęła się ta wojna, która można powiedzieć położyła Rzeczpospolitą. No na Białorusi to przebiegało wolniej. No tak mogę powiedzieć, to też trochę z doświadczeń mojej rodziny wynika, bo trochę tam moja rodzina ze strony matki tam przebywała, dziadek był leśniczym, no to tak można powiedzieć, że w wieku XX to na Polesiu ciągle był wiek X. Jak ktoś chciał się dowiedzieć, jak wyglądało życie Słowian w X wieku, to mógł pojechać na Polesie i tam wszystko to było. Ludzie chodzili w łapciach z kory brzozowej i w ubraniach z samodziału. Orali sochą albo radłem i na pług się nie dawali przekonać, bo tak starzy robili i było dobrze. No, święte węże po chałupach trzymali, karmili je mlekiem. No, tam różne takie no, w tych książkach o prasłowianach to tam pokazują na przykład jakieś takie samostrzały, że tam zwierzę naruszyło linewkę i łuk wystrzeliwał strzałę i łapał, albo jakieś takie prasłowiańskie kłódki bardzo, bardzo ciekawe i to prawdopodobnie wszystko robili, opisywali, bo to widzieli, jeździli na Polesie i widzieli, jak to wygląda, bo to ciągle było. Także tam ten przebieg odrastania głowy był dłuższy, no ale w końcu odrosły, no i tak się wytworzyły
te dwa narody skutkiem tej operacji. No a przy okazji no to Rzeczpospolita tego nie przetrwała. Bo tym wyjściem z tego, co się działo, bo ta Ruś, no powiedzmy, no długie wieki nie mogła dojść do siebie po najeździe mongolskim. W porównaniu z tym, co Mongołowie robili na Rusi, to nas pogłaskali. No ale w końcu no oni zaczęli, że tak powiem, rozumieć, że są osobnym narodem, zaczęli sobie szukać miejsca, no i dobrym wyjściem no to było przekształcenie Rzeczpospolitej obojga narodów w Rzeczpospolitą trojga narodów. I to nawet zrobiono. W roku 1658 była ta ugoda chadziacka, która utworzyła Księstwo Ruskie. Tylko to już było przynajmniej o 10 lat za późno, bo już to powstanie Chmielnickiego trwało właśnie zaczęło się w roku 1648 i tyle krwi się nalało, rozlało, tyle tej nienawiści już było, że tego się już nie dało skleić. Także przynajmniej o 10 lat za późno. No. Mogła Rzeczpospolita bez Moskwy przetrwać, uważam, no ale mając tę wojnę domową, której nie było jak zakończyć już później, no to już dużo gorzej. Także no w końcu po kilku latach kozacy wezwali cara Aleksego Michajłowicza, no i zaczęła się wojna polsko-moskiewska. No i owszem zwycięstwa po polskiej stronie jeszcze były. Jeszcze w 1664 roku wojska Rzeczpospolitej nawet podeszły pod Moskwę. Wojna domowa na taką skalę wyniszczyła nasze państwo. No i w sumie jezuici swój cel osiągnęli, bo ta Unia rzeczywiście z czasem to parę milionów wiernych zdobyła. No ale kosztem tego, no tak moim zdaniem, no to było takie osłabienie Rzeczpospolitej, że ona już się z tego nie podniosła. No, także no, że w Moskwie to nam tego nie zapomną, żeśmy tak długo ten podział Rusi podtrzymali, że gdyby się Polska nie wmieszała, no to pewnie dalej by to był jeden naród, ale no, powstały trzy i oni, no i w Moskwie nam to pamiętają, ale też koszt był no taki, że ta Rzeczpospolita no znikła. No i tak no moim zdaniem no to ta Unia Brzeska to jest główny impuls. Chociaż to zawsze można powiedzieć, że to jest tylko gdybanie, a co by było, no nikt nie wie, no ale to takie moje zdanie. Pytanie mam, jeśli chodzi o ewangelizację Rusi, czy dzisiejszej Ukrainy, bo no, korona w dużej części przyjęła luteranizm, szczególnie mieszczaństwo. Litwa głównie zdominowana przez kalwinizm. A jak to wyglądało, jeśli chodzi o Ruś? No to na przykład żoną Mikołaja Radziwiłła Sierotki była Wiśniowiecka, która była akurat kalwinką, jakaś taka gałąź tego rodu, która odeszła od prawosławia. I tych kalwinów było dosyć sporo. To ja mówiłem o Szymonie Budnym, który tam jest uważany za ojca literatury białoruskiej, bo on w tym języku staroruskim, który wtedy jeszcze to i Białoruś, i Ukraina w XVI wieku to był jeden język. On napisał najpierw propagował
kalwinizm, no i pisał w języku białoruskim, potem mu się odmieniło, Arianinem został, no i też pisał. I to właśnie to, że się ci duchowni prawosławni zdecydowali na Unię, to też między innymi z tego się wzięło, bo właśnie i kalwinizm, i arianizm się wśród nich szerzył dość znacznie. To oni widzieli, że to jest dla nich poważny problem i jeżeli czegoś nie zrobią, no to może być dużo gorzej, że szybko musieli znaleźć jakieś wyjście, także było także wśród szlachty ruskiej tych protestantów trochę było, może nawet więcej niż trochę. Można powiedzieć, że jedną z motywacji do tej Unii Brzeskiej części duchowieństwa prawosławnego była taka obrona przed protestantyzacją Rusi. Tak. Właśnie z jednej strony taka, bo to nawet te bractwa świeckie, no to też można powiedzieć, że to było coś, nad czym to ci popi tracili kontrolę, bo tam ci świeccy, no to dochodzili do wniosku, że po popie, no to niczego się nie można spodziewać i trzeba na własną rękę działać. Tak? No i też ten książę Ostrogski, tę Akademię Ostrogską założył, no i przekład Biblii zdaje się też się do tego przymierzał no i też tak i w Polsce ta polska literatura się zaczęła od tych polemik wyznaniowych i z czasem dochodziło do dzieł literackich i to na Rusi coś podobnego było, bo była ta polemika między protestantami a prawosławnymi, no i też jedni i drudzy drukowali, jedni i drudzy czytali i także to podobnie to przebiegało. Ja pochodzę z Poznania i parę lat temu oglądałam mapę Poznania i okolic i tam było właśnie bardzo dużo kościołów protestanckich, cmentarzy protestanckich i tak było do I wojny światowej i dopiero po wojnie właśnie kościoły katolickie przejmowały te kościoły protestanckie i robiły z nich swoje kościoły. I takim właśnie przykładem jest taki kościółek w Morawsku, na takiej górce stał kościół katolicki i to był taki połowa może tego tutaj, co tutaj jest tego terenu, to znaczy tego naszej sceny i to, a protestancki kościół był bardzo duży. I właśnie oni tak zrobili, że zamienili ten protestancki na ten katolicki, a z tego katolickiego zostały później ruiny i w tych ruinach potem był kręcony film Ogniem i Mieczem. I chciałabym się zapytać, czy wiesz coś na temat protestantów w Poznaniu i Wielkopolsce? Byli ci bracia czescy w Poznaniu, no i tam była taka sytuacja, że chciał ich biskup spalić, no i wtedy panowie zainterweniowali i tam przyszli do niego z wizytą, no i oni sobie wtedy zdawali sprawę, że ta wolność jest niepodzielna, z tym, że to z czasem to już właśnie jak było kolegium jezuickie w Poznaniu, no to zaczęły się tumulty, no i palili i zbór luterański, i zbór braci czeskich, także oni się w końcu przenieśli za miasto. No i tam nic nie można było na to poradzić. No tam nawet była taka sytuacja, że tam się protestanci domagali jakiegoś śledztwa w sprawie tego tumultu, no to powołano komisję, której poznański biskup przewodniczył, no i niczego się nie dopatrzył. Ja podejrzewam, że to, co tam jest, no to raczej to już jest z czasów zaborów,
to już protestanci niemieccy budowali, a tak by gdzieś tak chyba rok 1616 to był ten ostatni tumult i tam zostało zrównane z ziemią i od tego czasu już bardzo pilnowano, żeby to nie zostało odbudowane. Także to co tam jest, to myślę, że to jest już za niemieckich czasów zbudowane. No zresztą to była ta stała taka tendencja, te tumulty, to miały na celu zatarcie śladów po protestantyzmie, no i niszczono te wszystkie budynki zborowe, także gdzie się tylko dało to zniszczono, no i w Poznaniu to udało się zniszczyć. To ja mam takie pytanie odnośnie jeszcze Unii Brzeskiej, bo w poprzednich wykładach, Panie Piotrze, mówiłeś, że szlachta w Polsce dzieliła się na protestancką, katolicką, ale największą liczbę stanowili wyznawcy prawosławia i z tego, co rozumiem, Unia Brzeska jakby sprawiła, że kraj, który był traktowany jako kraj wolności religijnej, przestał takim być, Tak, no bo jakby wszyscy ci, którzy się wahali pomiędzy prawosławiem a wiernością i koronie, no to mieli teraz dobry powód, aby wyrzec się Rzeczpospolitej. Tak, właśnie to tak można powiedzieć, że to ani ksiądz Skarga tego nie rozumiał, ani Zygmunt III Waza tego nie rozumiał. Rozumiał to Jan Zamojski właśnie, że tutaj powstało takie społeczeństwo, dla którego ta wolność jest fundamentem. I ta Unia Brzeska to było zabranie tej wolności w bardzo subtelny sposób, że nie robiono egzekucji, nie palono na stosie, nie wsadzano do więzienia, ale powstało prawo, że jakiegoś wyznania, które było dla wielu ludzi ważne, któremu oni byli oddani, że uznano, że po prostu zgodnie ze stanem prawnym ono znikło. I na tyle, na ile ten aparat państwowy był w stanie to robić, no to próbował wymóc doprowadzenie stanu faktycznego do stanu prawnego, ale był za słaby, żeby opór przełamać, natomiast na tyle był silny, żeby rozwścieczyć. Tu właśnie tę myśl Zamojskiego można zobaczyć w założeniu takim urbanistycznym Zamościa. To było właśnie miasto, nowoczesne miasto, tak jak on sobie wyobrażał przyszłość Rzeczpospolitej i kto był na rynku w Zamościu, to zobaczy, że tam w przeciwieństwie do prawie każdego innego miasta w Polsce na rynku nie ma żadnego kościoła. Że kościoły są dopiero gdzieś w otoczeniu rynku, a rynek jest wspólny dla wszystkich i jest tylko ratusz jako symbol władzy państwowej. To jest też przykład tego, co ja mówiłem, że to na przełomie XVI i XVII wieku, no to coś się złego działo ze szlachtą, że właśnie, że tych ludzi, którzy potrafili patrzeć szerzej, ubywało i Zamojski był tym myślę ostatnim, który rozumiał to właśnie, chciał właśnie tej republiki szlacheckiej i wiedział i miał pewną wizję, jak to zrobić, a później to już byli właśnie ludzie, którzy potrafili się obrażać i to tam wśród katolików też, tam powiedzmy ten Zebrzydowski, to z kolei fanatyczny katolik, ale też Urazowicz Wielki, bo tam miał te kamienice koło Wawelu, poproszono go, żeby ustąpił, tam chyba jakieś wesele miało być, nieważne co było. W każdym razie śmiertelnie się na króla obraził i od tego momentu robił co tylko mógł, żeby mu zaszkodzić. Także tak można powiedzieć,
że dorośli ludzie, a w sumie jak dzieci. Mówiłeś, że ten Hozjusz był takim, można powiedzieć, sztandarowym twórcą tego doktryny kontrreformacji. Mógłbyś w takich krótkich punktach powiedzieć, jaka była jego strategia działania, jeśli chodzi o kontrreformację, bo powiedziałeś, że też na całym świecie przyjęto te jego założenia. No to tak, no pierwsza rzecz to on to wbijał ludziom i to też katolicyzm no w sumie w dalszym ciągu to głosi, bo nic innego się wymyśleć nie da, że pismo samo w sobie nie ma żadnego znaczenia, to organizacja nadaje znaczenie pismu. On to tak wprost powiedział, że gdyby nie Kościół, no czyli katolicyzm, no to pismo miałoby taką samą wartość jak bajki Ezopa. Kościół dał ludziom pismo i tylko on wie, jakie należy tłumaczyć i jakie należy stosować. No i następna rzecz, im mniej ludzie rozumieją z tego, co się w Kościele dzieje, tym większy mają szacunek. Także ogromny nacisk kładł na łacinę. Także to nawet było takie coś, że ktoś tam napisał list do niego po polsku. No to strasznie, no to też był bardzo, bardzo urażony, że językiem katolicyzmu jest łacina, że należy wszystko po łacinie mówić, a to, że ludzie nie rozumieją, to nic nie szkodzi, nawet wręcz przeciwnie. No, pismo samo w sobie nic nie znaczy. Musi być organizacja, która mówi co tam jest napisane. No i to jest duchowieństwo, które ma do tego prawo, bo ma święcenia, a świeccy święceń nie mają i mają słuchać duchownych no i to w zasadzie najprościej mówiąc to tak. No. Także przesłanie proste, ale konsekwentnie głoszone. No i też tutaj też on się nie bał iść do końca, także no nawet wielu tych protestantów to ciągle wierzyło, że właśnie, że no właśnie ten Sobór Narodowy, no to się na tym opierał, że to sobie niektórzy wyobrażali, że tam dojdzie się do jakiejś zgody, że się ustali, co jest prawdą, wszyscy to przyjmą i będzie znowuż ta jedność. No, także już Luter wtedy mówił, że on w to nie wierzy, że to się nie da, ale ci, którzy Polacy uważali, że zbyt czarno to widzi. A Hozjusz to z kolei tak mówił, że właśnie, że każdy, kto się sprzeciwia katolicyzmowi, to jest sługą szatana, nie ma żadnych dyskusji, musi być tylko pełne poddanie się. Przez długi czas to inni jego koledzy biskupi to nawet byli przerażeni chyba tym, co on głosi. Bali się do tego przyłączyć. On się nie bał. Konsekwentnie cały czas jedno i to samo powtarzał. No i konsekwencja zwyciężyła. Znaczy, on zachęcał do zamachów. I tam już w tej chwili sobie nie przypomnę, czy o kogo to chodziło. Tam się mówiło, że to on inspirował. Jedni mówią tak, drudzy inaczej. Na pewno uważał, że w walce z tą synagogą szatana, czyli protestantyzmem, to każda metoda jest dobra. A już czy jeszcze takie coś, bo tam była taka sytuacja właśnie, że jak ten arianizm
już coraz się bardziej rozwijał, no to Kalwin z Genewy no to zaczął naciskać, żeby no, usunąć Arian z Polski. I to na Sejmie w roku 1566 było głosowane, no i wtedy no, biskupi byli przeciw. No i to właśnie też to chyba był pomysł Hozjusza i on to tak napisał, że jeżeli wszystkich się nie da wyniszczyć, to należy wszystkich utrzymywać, niech się kłócą, niech się wyniszczają między sobą. No, tak to sobie wymyślił. Tak, z drugiej strony, no to trochę wątpię, czy on by naprawdę chciał jakichś zamachów, że raczej właśnie takie, wydaje mi się, że w tej sytuacji, która była, no to uważał, że te rozwiązania polityczne są bardziej też, że tak powiem, masowe i takie rękodzieło to specjalnie potrzebne nie jest. A nie ma jakichś śladów, że ten cały Socin, czyli ten, co przyniósł tę naukę antytrinitarną, że on był wysłannikiem jakichś jezuitów czy innych tego typu? No nie spotkałem się, ale to myślę, że to jest tak, to było odrodzenie się arianizmu, czyli czegoś, co było w IV wieku. No to herezje to tak można powiedzieć, co jakiś czas się odradzają. No są pewne skłonności w umyśle człowieka, pewne potrzeby, no i to co jakiś czas wraca. No, tak myślę, że inspirować tego jezuici nie musieli. No i też chyba aż takich kombinacji to nie robili. Raczej takie mimo wszystko prostsze rzeczy, chociaż ta Unia Brzeska to też była ogromna operacja, ale mimo wszystko trochę prostsza. Cały czas jakby krążymy wokół tego, że jezuici sprawnie i zdecydowanie działali zarówno jeżeli chodzi o kontrreformację, jak i szkolnictwo i to na ziemiach, rozumiem, polskich, ale też i w całym świecie niemal. I moje pytanie jest takie, co na to protestanci zarówno w Polsce, jak i szerzej w świecie? No w Polsce protestanci próbowali z początku protestować, także i to na różne sposoby. No tam jakby tam gdzie było Wielkie Księstwo, no to tam były takie protesty. W tej chwili sobie nie przypomnę, kto to podpisywał, ale protestanci tam próbowali to paraliżować. No w Inflantach to szło na ostro, to trochę o tym mówiłem. Tam ci luteranie no to zburzyli kolegium w Dorpacie i chyba jeszcze jakieś, ale jezuici wrócili tutaj. No tam się krew lała, to tam też wiem, że jakiś burmistrz, który się zgodził na budowę kolegium jezuickiego, to został zabity. Także tam na ostro było. No i tam mówiłem, że ten Jerzy Radziwiłł, młodszy brat Mikołaja Sierotki się odznaczył. On tam był tym namiestnikiem króla w tym najbardziej gorącym okresie. Jezuici to byli tam wypędzani z Francji, to byli wypędzani, bo to królowie to się obawiali, bo Henryk IV Bourbon, to pomimo tego, że przeszedł na katolicyzm, to i tak został zabity przez tego człowieka, co to chciał być jezuitą, ale go nie przyjęli. No i to było kilka zamachów. No ja wiem o 3 zamachach na tego Henryka Bourbona. Tam, zdaje się, 2 były jak już był królem, a 1 to jeszcze jak był przywódcą kalwinistów. No i wcale nie mówię, że o wszystkich zamachach wiem, jakie na niego były. No także
no z różnych krajów byli jezuici wypędzani i to z krajów katolickich. Także no z Francji byli wypędzani, z Wenecji ich wypędzili, chociaż Wenecja była katolicka. No zdaje się, że tam z różnych krajów tych niemieckich też ich wypędzali. No to raczej no tamtejsi monarchowie to się niepewnie dosyć czuli, mając ich pod bokiem. No także no w końcu to doszło do tej kasaty jezuitów. Tam zdaje się 23 kandydatów na papieża. Czytałem, że Bourbonowie odrzucili, aż się w końcu taki znalazł, co tam powiedział, że w sumie no to jest możliwe, żeby ten zakon skasować. No i potem się próbował wymigać, ale tak go przycisnęli, że jednak skasował. No, a u nas się mieli dobrze. No, ostatnia taka próba wypędzenia jezuitów to był ten Rokosz Zebrzydowskiego. No i tam się protestanci no to tak no trochę próbowali, że tak powiem, chyba powtórzyć ten manewr z egzekucją praw, podłączyć się do jakiegoś ruchu dążącego do poprawy życia politycznego w Rzeczpospolitej. No tylko no właśnie to już brakowało tych polityków. Także no Rokosz Zebrzydowskiego, tak można powiedzieć, że sam siebie zgubił. Oni poszli na konfrontację zbrojną, w końcu, w której mieli najmniejsze szanse. Tak mówiąc dokładnie, to żadnych szans nie mieli, bo w tej bitwie pod Głuzowem no to miały wojska królewskie mniej więcej dwukrotną przewagę. Jednym skrzydłem dowodził Żółkiewski, a drugim Chodkiewicz. Także to szans nie było żadnych, no a wcześniej też narobili różnych rzeczy, którymi sobie zrazili właściwie wszystkich. Ale był ten postulat, żeby jezuitów wypędzić. Znaczy tak to chcieli zrobić, że jeżeli jest jezuita narodowości polskiej, no czy tam powiedzmy Rusin, Litwin, no to też to pewnie wchodziło, no to może zostać, ale cudzoziemiec musi wyjść, a ten też jezuita, który zostaje w Polsce, no to tam zdaje się w obrębie tego domu zakonnego się może poruszać i niewiele ponadto. No, bo to ten Rokosz Zebrzydowskiego, no to się tlił około 2 lat, także ten postulat został wniesiony. No i miał być rozpatrzony wśród wielu innych postulatów, w sumie tak ogólnie dosyć słusznych. No te rządy jezuitów, no to właściwie wielu katolikom też wychodziły bokiem. No to oni też wiedzieli, że no wtedy jeszcze było dość ludzi, którzy wiedzieli, że trzeba tego stałego wojska więcej. No a protestanci muszą mieć tą gwarancję, że to wojsko nie zostanie użyte przeciwko nim. I tą konstytucję o tumultach, która by pozwalała karać śmiercią prowodyrów tych tumultów, nawet jeżeli są osobami duchownymi, no to gotowi byli poprzeć. No ale to właśnie jezuici to mówią sami w swoich dokumentach, że oni doprowadzili do tego, że to zostało uwalone, no a protestanci uwalili podatki na wojsko i tutaj bym raczej wierzył. No i potem właśnie był ten moment zawieszenia i te różne postulaty miały być rozpatrzone, no między innymi te postulaty przeciwko jezuitom, żeby ich usunąć, czy przynajmniej ograniczyć. W Sejmie to jak było posiedzenie sejmowe, no to o wszystkim zapomniano, w ogóle tego jakby tych postulatów nie było, no ci Rokoszanie się wściekli, no i wtedy się porwali do tej walki zbrojnej, no i tak w której nie mieli szans. No i od tego momentu, no to, a jeszcze wtedy jezuici zrozumieli, jakie są te granice, także czego
polski szlachcic nie przełknie w żaden sposób, także z kazań skargi zostało usunięte to, gdzie on zachwalał monarchię absolutną, także ta wolność szlachecka niby w dalszym ciągu była, no i to polska szlachta kupiła. Od tego czasu no to już jakby już nikt o wypędzeniu jezuitów z Polski, z tego co się orientuje, poważnie nie mówił. No ten ksiądz Brożek napisał to swoje dzieło trochę później, to był chyba 1625, no ale no to się tak właśnie skończyło, że nakład wyzbierano, spalono, no i tam on tam sobie mógł gadać, ale tam prawa nie mógł ustanowić. No i to no tam pojawiały się jeszcze różne takie pisma ostrzegające, no ale to już tak sobie można było tylko ponarzekać, ale o tym, żeby ich usunąć, to mowy nie było. No a potem no oni się przechowali w tym pierwszym rozbiorze. No głównie kolegium w Połocku. Tam taki Czerniewicz, on się chyba nazywał, no i on został, jakby się mianował tym przywódcą tego nieistniejącego zakonu, no i to stamtąd zaczęli promieniować na cały świat, także to nieistnienie stało się wyższą formą istnienia, bo im caryca Katarzyna pozwoliła po całej Rosji się rozprzestrzenić, także tam nawet jakąś placówkę w Irkucku mieli i na Anglię działali i na Amerykę, no i także jak w 1814 roku ich papież reaktywował, no to te struktury, że tak powiem, nie wiadomo jakim prawem istniejące zostały zalegalizowane i się okazało, że ten zakon jest jakby cały czas był. No chyba nawet z Hiszpanii ich w pewnym momencie usunęli, no a przynajmniej to no, Dominikanie się z nimi bardzo nie lubili i tam ograniczali jak mogli, także no Dominikanie to inkwizycję opanowali, no i prowadzili, no także tam bywały takie sytuacje, że jezuici trafiali przed trybunały inkwizycyjne, ale to już takie no, kontrowersje wśród zakonów, to biskup Krasicki też o tym właśnie tą monachomachię napisał, jak to się te zakony między sobą kochały. No. To jeszcze miałbym pytanie o to ich obecność w Rosji, bo wygląda na to, że tak jak byli w innych krajach, no to tam mieli wpływ na władzę, a w Rosji z tego, co mówiłeś, to wynika, że oni tam jakby nie dążyli do tego, żeby przenieść swoje, no, jakby nie stosowali chyba tam tych wszystkich metod, tak? Tak można to zrozumieć, że się dogadali z władzą bardziej niż z papieżem? Były chyba, bo to była taka szorstka współpraca, tam no, dochodziło do takich sytuacji, że tam kogoś nawet chyba posadzili. No władza carska, no to tam sobie wyobrażała, że tam oni jak będą zachowywać swoje pewne wyznaczone im granice, a oni nie zawsze te granice zachowywali. No i bywali przywoływani do porządku, no ale to w sumie chyba dla obu stron to ta współpraca była pewnie korzystna. No. Myślę, bo mamy tytuł w tytule Lekcje dla współczesnych i podczas pierwszego wykładu był taki jasny wniosek, taka przestroga dla rodziców, jak ważne jest wychowanie, żeby tych pewnych wzorców gdzieś nie zatracić w kolejnych pokoleniach. Ale tak patrząc już z lotu ptaka na tą całą historię, o której mówiłeś, no to jakie jeszcze może lekcje
tutaj widzisz dla nas dzisiaj i może czy widzisz w naszej dzisiejszej sytuacji protestantyzmu dzisiaj w Polsce jakieś nie wiem, pewnie tak pewne wzorce, gdyby tak się odwołać do historii, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteśmy, nie? W stosunku do tego, co się działo i teraz jakie tu mogą być rozwinięcia dalej tej historii. Kontrreformacja byłaby no, w dużym stopniu, nie wiem czy całkowicie, ale w dużym stopniu bezradna wobec protestantyzmu, w którym Bóg byłby rzeczywiście na pierwszym miejscu. Gdyby nie było tych różnych ambicji, gdyby właśnie te sprawy, że tak powiem, tego świata nie pochłaniały niemal całkowicie, gdyby właśnie jezuici wygrywali tym, że oni się skupiali na tych najważniejszych z ich punktu widzenia sprawach. No i gdyby protestanci się potrafili tak skupić, no właśnie też gdyby nie było, gdyby byli ludzie naprawdę oddani, no powiedzmy, no gdyby był jakiś taki kandydat na króla, którego by można było z lekkim sercem poprzeć, no to on by całkiem możliwe, żeby w tej elekcji wygrał. Także jakby oddanie Jezusowi to jest, tak mówiąc najprościej, klucz. Jeżeli właśnie te sprawy ciała zaczną dominować, no to Kościół jest jakby już można powiedzieć na przegranej pozycji. To tak to jest ten przypadek tej soli, która straciła smak i nie jest tylko na podeptanie. No i to tutaj coś takiego właśnie było, że tak chyba mówiąc w skrócie. No jeżeli robimy to, co Bóg chce, żebyśmy robili, to jesteśmy bardzo, bardzo trudni do zatrzymania. To tak chyba mówiąc, można powiedzieć najkrócej. Jeszcze o tych cechach narodowych, jeśli mógłbyś coś powiedzieć, bo ogólnie mówi się, że nie było przywódców takich bardzo znanych polskiej reformacji, wybitnych. Tam inne narody miały tam Lutra, Zwinglego czy Kalwina. No a my niby nie, choć był Jan Łaski. No i on odniósł sukces tam gdzieś tej Fryzji w Anglii, a nie odniósł sukcesu w Polsce. Czy potrafiłbyś wskazać, co przyczyniło się do tej porażki w porównaniu do tamtych narodów? Tak można powiedzieć, że ta niegotowość do poniesienia, do zapłacenia ceny. To właśnie próbował Łaski doprowadzić do tego, żeby nie było tych mieszanych małżeństw. I nie dało się tego przynajmniej na trwale zrobić. Kiedy jego brakło, to już to się zaczęło. Te małżeństwa, to była forma tej gry, kto jest najważniejszy. Że to chyba właśnie to trochę tak jak w tym kawale, jak to się góral zapisywał do partii. A oddalibyście dla partii chałupę, a oddał byk. A oddalibyście krowy dla partii, a oddał byk. A oddalibyście łowiecki dla partii, łowiecek nie oddał byk. A czemu? Bo mom. No i tutaj jakby jest podobna sprawa, że nie było tej ochoty, tej gotowości do tego, żeby rzeczywiście ponieść ofiary, ponieść koszty.
No a ten co próbował, no to jakby do tego skłonić, no to jeszcze właśnie, no póki to robił łaski, to który był szlachcicem no i był dosyć poważany, no z poważanego rodu, no to jeszcze się tak wprost mu nie sprzeciwiano, ale jak już jego brakło, no to tam powiedzieli panowie bracia, że nie będą nad nimi ministrowie na podobieństwo księży katolickich panować, no nie dadzą sobie, no tak być nie będzie. No i także no to chyba jest taka podstawa. Nie? Dlaczego tylko w niektórych miejscach, głównie tam na Śląsku Cieszyńskim albo w okolicach Nowego Sącza, udało się ludność chłopską trwale, no, można powiedzieć, zwrócić ku Jezusowi i Biblii, a w innych rejonach nie, choć przecież no, te kościoły, na przykład Rej, no to też miał kościoły dla chłopów, nie? Dlaczego to nie przetrwało gdzie indziej poza tymi tylko rejonami? To znaczy tak, no jedna rzecz to myślę, że na przykład jeżeli chodzi o Śląsk, to tam ta skłonność do decydowania o swoim losie to była też widoczna u chłopów, także tam było coś takiego, czego nigdzie indziej w Rzeczpospolitej nie było, przynajmniej w tym czasie już, że chłopi stawali w sądach, jakby sami starali się o siebie, jakby tam zabiegali o swoje interesy, no i tak jak zabiegali o te interesy na ziemi, no to też i mieli tą skłonność do tego, żeby zabiegać w niebie. No druga rzecz to myślę, a w większości przypadków no to chyba jakby z jednej strony no to myślę, że taka sytuacja, że Pan jakby decyduje o ich losie, no to jakby w pewnym stopniu im odpowiadała, bo w sumie było, ja już trochę o tym mówiłem, że był ten dobrobyt naprawdę duży, że chłop tak w XVI wieku to żył dobrze, że stać go było na wiele. No i to, że tam te prawa były wprowadzane, to jeszcze nie zdawał sobie sprawy, do czego to dojdzie, jak się pogorszy. No druga rzecz, no to też chyba już ta pańszczyzna, no to jednak wprowadziła coś takiego, bo u nas była ta sytuacja, no tego właściwie nigdzie indziej w Europie nie było, że Pan był dla chłopa ostateczną instancją sądową, także można powiedzieć, że dziedzic był panem życia i śmierci. No tak. No niby gdyby skazał na śmierć, no to kat państwowy powinien ten wyrok wykonać, no ale jakby tam nie dopełnił tej procedury, to pewnie by się nic strasznego nie stało. No i to jednak z czasem no to poganiano ich coraz bardziej do tej pańszczyzny, no i to też można powiedzieć, że między bijącymi a bitymi to jednak o wspólnotę trudno, a to jednak to już coraz bardziej do tego dochodziło, no to już o tym, żeby tam na większą skalę płacić, bo tam jakieś tam opłaty, coś tam płacili, ale no żeby była zapłata, jakby była zapłata za pracę, no to ten interes by się z tym eksportem zboża za bardzo nie opłacał. To by się nie zamknęło, także no pozostawało
no te pańszczyznę egzekwować, no i to już były takie sytuacje, że kontrakt podpisany, trzeba się wywiązać, no i trzeba chamów poganiać. No i tam już ten argument bicia coraz bardziej jednak wchodził w grę. No. Tak, nawet właśnie no były takie próby wciągnięcia chłopów w tą strukturę zboru kalwińskiego, że tam oni mieli uczestniczyć, tylko jakoś to nie wychodziło, no i przypuszczam, że przyczyna była właśnie taka, że był też taki bierny opór przeciwko temu, co się działo. No a też, a z drugiej strony to właśnie to było też to, że mimo wszystko to jednak jak każda niewola, to że niewola jest zawsze za jakimś tam stopniu za przyzwoleniem tego niewolnika, że jemu to pasuje, że ktoś za niego decyduje, jak się chałupa zawali, no to pan odbuduje, i parę takich innych rzeczy, że to tak z jednej strony to pewnie właśnie takie poniżenie tą niewolą, a z drugiej strony obawa przed tym, żeby tą wolność uzyskać. No, były takie miejsca, gdzie pańszczyzny nigdy nie było, takie niewielkie, zdaje się, zwłaszcza na Kurpiach. No ale to były wyjątki. No także tak bym to powiedział. No Rej próbował też, on miał właśnie on wiedział, że to jest ważna sprawa, żeby niższe sfery były wciągnięte. Także było to głosowane chyba w 1556 albo 2007 roku, żeby tę wolność wyboru wyznania także przyznać plebejuszom. I to ponoć to był wniosek Reja, no ale to przepadło, no i potem jeszcze ten wniosek raz był głosowany już w XVII wieku, chyba w 1603 roku, to kalwiniści wtedy próbowali to zrobić, no tylko to już wtedy siły nie mieli, także to też przepadło. No bo w krajach zachodnich protestantyzm przyniósł, można powiedzieć, odejście od ustroju feudalnego, nie? Że nastąpiło ponowne zrównanie ludzi jako równych przed Bogiem i te wszystkie stany, chłopi, mieszczanie i arystokraci w kościołach byli równi. Nie? Dlaczego to nie przeszło do Polski? No bo właśnie to była sytuacja wygodna i to ksiądz Skarga też panom braciom pokazał, że są niekonsekwentni, bo dla siebie chcą republiki, a w swoich włościach są panami absolutnymi, że coś tu nie tak. No i ta sytuacja, że jest ten zbyt na polskie zboże, no i ten szlachcic, no to tak można powiedzieć, że on był takim urzędem skarbowym, bo on jakby sam z siebie żadnych podatków nie płacił. Jak nawet były te podatki, no to było tak, że to od chłopów on pobierał i odprowadzał. Też oczywiście na tym tracił, bo im więcej oni tych podatków płacili, no to tym mniej przepijali w karczmie, którą Żyd od niego zwykle dzierżawił, także no to się tak rozpływało jak każdy podatek w sumie mniej więcej równo, że tam jakoś dotykało wszystkich. No ale to właśnie była taka sytuacja, no, że jest ten zbyt na polskie zboże. No i po co coś tutaj zmieniać, coś kombinować? No, jak się nie zamyka, to można podnieść pańszczyznę najwyżej, no i nic nie trzeba myśleć. No i tego szlachta broniła, no można powiedzieć, jak oka w głowie, to i przy powstaniu kościuszkowskim to wychodziło, no i też później.
No tak, żeby wprowadzić, no on jakby no te wzorce amerykańskie kopiował, chciał żeby te 3% narodu wzięło udział w wojnie, no i no z tego był ten uniwersał połaniecki, no ale nie bardzo to wyszło tam z różnych względów. No tam i szlachta się to sabotowała, no i też wartość bojowa Koszynierów się okazała niezbyt wysoka, to jest inna sprawa. Oni tam parę razy uciekli z pola bitwy. Ale to właśnie tej pańszczyzny to szlachta polska bardzo broniła, no i tak w sumie to też chyba to jest jeden z powodów triumfu katolicyzmu, że właśnie w takiej sytuacji ta wiara bardziej pasuje do obrony tego stanu rzeczy. Tak. Czy można tak trochę w takim razie uznać, bo tak szukamy ogólnie przez cały dzisiejszy dzień jakichś takich generalnych cech narodowych Polski szczególnych, które mogły przyczynić się do upadku reformacji w Polsce. Natomiast jak tak słucham twoich odpowiedzi, to mam takie wrażenie, że to głównym czynnikiem to jednak był grzech taki jednostkowy tych kluczowych ludzi w państwie, a nie jakieś cechy narodowe. Tak. I to przy różnych innych sytuacjach też to widać właśnie w różnych innych przedsięwzięciach. To właśnie, że tam ktoś się na kogoś obraził, ktoś tam nie mógł się pogodzić z tym, że nie został właściwie, że tak powiem, doceniony, no to takie to trochę dziecinne, to Kaczmarski w tym raporcie ambasadora to tak też to ujął. No właśnie, że ten król niepewny, naród zmienny, szlachta dzika, sympatię zmienia wraz z nastrojem, raz po raz rozgrywka z nimi. To nie żadna polityka, to wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse. Tak o tym Kaczmarskim niektórzy mówią, że tam zwłaszcza ostatnie lata swojego życia, to spędził obrażając naród polski. No myślę, że to jednak te jego piosenki to jest taki portret z natury, bardzo, bardzo wierny rzeczywistości. No, też raport ambasadora to jest jego dosyć wczesna piosenka. Także to tak można powiedzieć, że nie można bez końca być młodym, ale jeżeli chodzi o niedojrzałość, to są spore szanse.